Cześć, witamy ponownie z Chorwacji. Dzisiaj jesteśmy w mieście Ston. To jest miasto, które tutaj było dość ważną twierdzą Republiki Dubrownickiej. Natomiast tutaj jest Wielki Mur, który jest nazywany Europejskim Wielkim Murem. On po prostu idzie od tej twierdzy tutaj przez całą górę do miejscowości Mali Ston. To jest port po drugiej stronie wzgórza. I plan jest taki, żeby przed tym murem przejść parę kilometrów. Natomiast zaczniemy od zwiedzania fortu, takiej fortecy. Myślę, że jak pójdziemy później na mury, to się może zrobi już trochę luźniej, bo tutaj na razie jest bardzo dużo ludzi, ja nie chcę ich filmować. No ale wycieczka dzisiaj ambitna. Zobaczymy, czy damy radę. Wchodzimy do fortu. Jest fosa. Hello. Dobra, jest kasa biletowa, więc kupujemy bilety i lecimy dalej. Jak się trochę zrobi luźniej, to powiem więcej o tym niesamowitym miejscu, bo tutaj się działy rzeczy. Fort Veliki Kasztio, nazywany też czasem twierdzą świętego Hieronima, jest częścią murów Ston, fortyfikacji obronnej otaczającej to miasto. Jest jednym z 7 fortów wybudowanych wzdłuż murów. To od niego rozpoczęliśmy swoją przygodę. Fort został wybudowany w 1357 roku, jeszcze zanim rozpoczęto budowę całego systemu fortyfikacyjnego. Jego funkcją była obrona lokalnych solnisk, które były głównym źródłem dochodu dla miasta. Gdy rozpoczęto budowę murów wokół Ston, Veliki Kasztio został włączony do kompleksu fortyfikacyjnego. Pełnił wówczas funkcję zbrojowni oraz spichlerza. Udało się wejść do twierdzy. 10 eurasów dorosła osoba, 5 dzieci, ale wydaje mi się, że jak za takie atrakcje, to jest to warte swojej ceny. Hej, pomachajcie tutaj! Póki co dzielnie, wszyscy dają radę. O co chodzi z tym Stonem tak naprawdę? Ale przyjrzyjmy się jeszcze może tutaj, bo jest naprawdę niesamowite. O co chodzi ze Stonem? Tak naprawdę tutaj osadnictwo było od czasów starożytnych, rzymskich. Natomiast skupmy się na tej historii nowszej. Ston został kupiony chyba w XIV wieku przez Republikę Dubrownicką, czyli takie państwo, którego stolicą był Dubrownik, od chyba bodajże Bośni i Hercegowiny, i szybko rósł na znaczeniu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest wydobycie soli, są solanki, takie wielkie zbiorniki, zobaczymy sobie to zaraz, w których po prostu cały rok wytwarza się, odparowuje się tą sól. Cały proces polega na tym, że muszą być odpowiednie wiatry, nasłonecznienie, temperatura. Na wiosną się to zalewa, a jesienią zbiera. Tak mniej więcej to wygląda. I tak naprawdę 1/3 tutaj PKB, można powiedzieć, to była produkcja tej solanki. Dlaczego sól była taka droga?
bo służyła do konserwowania mięsa. Nie mieli wtedy lodówek, żywności psuła, więc miała znaczenie, można powiedzieć, strategiczne. O, tutaj widzimy te solanki. Więc miała takie znaczenie strategiczne. Oprócz tego rybołówstwo, znaczy jakieś owoce morza, małże, ostrygi. I Ston stał się w XIV-XV wieku obok Dubrownika drugim tutaj najważniejszym centrum miejskim, ośrodkiem. I dlatego zaczęto rozbudować twierdzę. Tutaj widzimy już, jak te mury się ciągną. Czyli tutaj mamy całe miasteczko Ston, kilka fortów, wież i mury, które lecą do Mali Ston. Dlaczego zaczęto go fortyfikować? No bo walczono z Turkami, więc chodziło o to, żeby było bezpiecznie. A poza tym tutaj to jest półwysep. On się nazywa Player Schatz, chyba Player Schatz. I to była taka naturalna brama do Dubrownika, takie pierwsze wrota, można powiedzieć. I tak naprawdę tutaj ciężko było przejść, stąd też ten mur właściwie odcina cały ten półwysep, tą część tutaj, którą się dało podróżować. I mur miał kilka kilometrów, między 5 a 7 znalazłem takie dane. Teraz jest już mniej, bo on uległ degradacji, ale no kurde, większy jest chyba tylko chiński, a w Europie na pewno ten jest największy. Proszę, jest i rodzina na działę. My przyszliśmy po latarkę. Wszedłem na działo. Wyszedłem na działo. No, tutaj? Wrócimy sobie od ciebie tej latarki. Pójdziemy oglądać myszy. Myszy? Tam są myszy. Myszki. Nie, latarkę trzymam ja. A mogę ja zaświecić? Dobra, wracajmy do Stona. Wybudowano tutaj port Mali Ston, czyli mały Ston po tej drugiej stronie wzgórza i po prostu obie twierdze połączono tym murem, tworząc taką no, kurtynę, można powiedzieć, zaporę przed tymi Turkami. Później oczywiście znaczenie strategiczne miasta było mniejsze i no, ludność zaczęła te mury po prostu rozbierać i wykorzystywać do budowy domów. Ale tutaj już widać wieże, jakie były co kilkadziesiąt metrów. Nie wiem jeszcze, którędy będziemy wchodzić, bo chyba tędy jest łatwiejsza droga. Po prawej stronie. A na samej szczycie jest jakaś twierdza, której nazwy nie wymówię. Ale jest tam, gdzie ta flaga. Chyba tam się da wejść, z tego co czytałem. No ale dobra, kończymy tutaj, bo jeszcze dużo przed nami. Całe miasteczko jest fajne, więc też chciałbym pokazać jakieś uliczki. Już prawie weszliśmy na mury. Jesteśmy blisko wejścia, ale generalnie jest tu dużo turystów. No, nie trudno się domyśleć, miejsce turystyczne. Więc nie chciałem tam kręcić wśród tych ludzi, ale znalazłem taką na uboczu uliczkę. Po prostu pięknie jest. Także chciałem dać wam przesmak po prostu tego wszystkiego, chociaż główną atrakcją są tutaj mury, no ale naprawdę miasteczko jest bardzo urokliwe. I tak jak mówię, no kiedyś to było obok Dubrownika drugie centrum tutaj. O, idzie pies. Mam nadzieję, że nic mi nie zrobi.
stamtąd przyszedłem. Mam szczęście do tych psów. Wczoraj w Starej Podacy też był pies. Dobra. Robi to robotę, naprawdę. Taki układ średniowieczny tego miasta. Bajka, ale idę się połączyć z rodziną i wbijamy na mury. Zaczynamy wspinaczkę po murach. Ten półwysep Peliesiac, tak się nazywał. Co mówiłem, tak się nazywa. Natomiast tutaj się zaczyna pierwsze podejście. Co jest, tędy się nie da? Nie, tu jest tylko na wieżyczkę. Okej, można się zgubić, jak widać. Była. Kiedyś na tą twierdzę, tak jak mówię, ja się skłaniam bardziej do tej wersji, że te mury miały ponad 7 km łącznie. Na tą twierdzę tutaj składało się też 40 wież, ponad 40 wież i 7 różnych twierdz po prostu rozsianych na zboczu góry. Dzisiaj już nie tyle się nie zachowało, ale i tak robi robotę. Nie trzeba jechać do Chin. Mamy w Europie nasz mur chiński. Zresztą nazywany jest takim europejskim murem chińskim na Chorwacji. A tam w oddali te pola solanki. Mam nadzieję, że tu się gdzieś da drona odpalić. Niby nie ma zakazów, strefa jest otwarta, ale no nie chcę tak w środku muzeum. Ale może gdzieś się uda odpalić i coś z góry zrobić, bo to naprawdę robi robotę. Dobra, wspinajmy się dalej. Hej, hej, hej! Dziękuję, patrzcie wujka. Patrzcie wujek tam, kameruj wujka. Kameruj wujka, bo wujek nie patrzy. Każdy w swoim tempie idzie, wiadomo, nie chodzi o to, żeby cisnąć. A tutaj jest ten drugi mur, ale on nie jest obecnie dostępny, może kiedyś. To jest druga część muru po prostu. Widać, że go dopiero odrestaurowują, żeby ktoś nie spadł po prostu. Także my pójdziemy prawą stroną. Artur, Ola poszła do góry, to upewnij się, że jest z wami. Dobra, zaraz ją ogarniemy. My tu czekamy na zakręcie, więc spokojnie siedzą na schodach, czekają na nią. A Renia... Dobrze, my nie wiem, czy tam dojdziemy na górę, ale się staram. Tutaj jest jakby już szczyt tego pierwszego zniesienia i tutaj można sobie odpocząć, jest taki bastion jakby. No wiem, właśnie tam chcę dojść, bo nam... No. Renia z Izą. Wchodzimy naprawdę w największym słońcu, jest 15 za 3. Po prostu robimy to specjalnie dla was. A tamten pierwszy fort, w którym byliśmy.
Idę w mozolnym tempie, ale naprawdę nie jest łatwo w ten upał. Poza tym jest trochę stromo. Jest trochę nachylenia. Ale widoki nam wszystko rekompensują. Dochodzę do tego pierwszego takiego szczytu. To była chyba jakaś wieża. Później się schodzi troszkę na dół i murami uderza do tego Malistona. Także pierwszy etap zaliczony. Że proszę, udało się. I takie widoczki. O, idzie rodzinka. Naprawdę, wyjdzie fajny film z tego, coś czuję. Tu będzie najgorszy odcinek, bo jest takie przewyższenie, a później już to idzie wzdłuż skały. Także nie jest źle, dajemy radę. Dobra, myślę, że się połączę z kolejnego etapu. A więc, jak już Klarcia mówiła, da się wyjść wyżej. No i właśnie, wyszliśmy wyżej. Są tutaj przepiękne widoki. To najzupełniejsza prawda. No jasne. Jest tu pięknie, a więc nagramy coś jeszcze później, jak wyjdziemy bardzo wysoko. Okej, pa! Miasto Ston położone jest na półwyspie Peliaszec. Zamieszkuje go obecnie kilkuset mieszkańców. Nazwa Ston pochodzi od łacińskiej nazwy stagnum, która nawiązuje do bagiennego charakteru terenu. Mury obronne, które pierwotnie miało ponad 7 km długości, budowano pomiędzy XIV i XV wiekiem. Fortyfikacje, które otaczają Ston, powstały w czasie rozkwitu Republiki Dubrownickiej. Miasto było wtedy ważnym ośrodkiem handlowym, w którym ważono sól. Ogromne dochody z miejscowych solanek sprawiły, że Ston stał się jednym z najważniejszych ośrodków regionu, tuż obok Dubrownika. Fortyfikacje miały 40 wież i 7 umocnień. Ściana obronna została zaprojektowana i wykonana tak fachowo, że miasto było naprawdę nie do zdobycia. 3 twierdze w różnym stanie przetrwały do dziś. Fort Castio w Stonie, twierdza Koruna w Małym Stonie i twierdza na wzgórzu Podzwist. Teraz dla odmiany schodzimy w dół, żeby potem znowu wchodzić w górę, znaczy iść w górę. Po prostu tutaj jest taki myk, że jakby ta główna twierdza Ston tu się kończy, na tym bastionie, na którym byliśmy. I ten mur, którym tu szliśmy. I ona właśnie, ta główna twierdza Ston ma charakter takiego trapezu właśnie. Natomiast trzeba zejść ciut niżej, żeby wchodzić wyżej. Bo po prostu te mury
Tutaj przy kolejnej wieży się łączą. I lecą znowu w górę. I tam po zboczu góry przechodzimy do miasteczka Maliston. Można powiedzieć, że jesteśmy gdzieś w połowie naszej wędrówki dzisiaj. Więc naprawdę nie jest źle. Słońce trochę zaszło, więc ciut więcej chłodu. Cienia może. Czy jakiegoś przyjemnego wiatru z nadmorza, ale i tak jest wyzwanie. W ogóle brawa dla dzieciaków, które tutaj idą. Hej, hej, hej! I co, podoba wam się? No jasne. Nawet nagrywamy własne filmiki. No, czyli rośnie nam kolejne pokolenie youtuberów. Mały odpoczynek. Zatrzymaliśmy się przy jednej z tych wież. Ja mówiłem, że ich było około 40, ponad 40 na tym murze. Nie można tu wejść, bo nie ma nic. Ale widać okno strzelnicze, jakiś łuk, czy może sklepienie. No tak jak mówię, jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. No nie ma rady, trzeba się wspinać. Się nie można poddać w połowie, ale naprawdę tutaj robi się tak bardziej dziko, bo ten mur tu wcześniejszy był taki wyrównany, widać, że poddany jakiejś rewaloryzacji czy przebudowie, a tutaj gdzie idziemy jest już tak bardzo dziko, tak jak kiedyś, czyli zachowały się te osłony takie na murze. Najpewniej tutaj podpory dawnej galerii, w sensie tego pomostu, który był na murze, on pewnie był drewniany, a nie kamienny, tak jak teraz. Osiągnęliśmy punkt krytyczny, można powiedzieć, czyli przewyższenie, które było naszym celem. No, wyglądamy tak. I teraz już powinno być łatwiej, czyli po prostej wzdłuż zbocza górskiego i później w dół do miasteczka Maliston. Ale widok stąd jest super. Te takie pomosty tutaj przy tych wieżach, ja myślałem, to są jakieś pomosty dla robotników czy coś, to są po prostu mijanki, bo tutaj jest tak wąska ta droga po murze, że po prostu ludzie czekali na nas na tym balkoniku chyba z 5 minut, aż doszliśmy, bo byśmy się po prostu nie minęli, a tam momentami jest wysoko i trzeba uważać, żeby nie spaść, także jest bajka. A więc weszliśmy jeszcze wyżej, a Klarcia powiedziała, że wyjdziemy jeszcze wyżej, no więc wyszliśmy. No to tak, to nie jest jeszcze najwyżej, jak się da wyjść, ale wyjdziemy jeszcze niedługo. Tak. Szliśmy cały czas po schodach, ale teraz pójdziemy po płaskim niedługo. I teraz pokażę, którędy szliśmy. Szliśmy tam po tym szarym. Tam wszędzie są schody i szliśmy nie tak bardzo długo szliśmy, ale teraz są piękne widoki. A my ciśniemy dalej. A tutaj robi się tak mroczno, średniowiecznie. Aż zrobię zdjęcie. Także powinno być z górki. Ale te widoki.
Najlepsze jest to, że chyba właśnie większość turystów nie dociera w to miejsce, chodzą tylko po forcie, dochodzą tam do tego bastionu na środku i kończą swoją przygodę, bo faktycznie no jest to wyzwanie, ale nasze dzieci dały radę, także do zrobienia. Nie wiem, czy to słychać w kamerze, sprawdzę później, ale tu wszędzie są te cykady i one strasznie hałasują. Robię zdjęcia, bo nie będę już tędy drugi raz szedł. Już nie będziemy się katować, chcemy dojść do Mali stąd i tam po prostu już wyjść z zamku i iść drogą. Pan mówi, że to jest około 10 minut, a nie 40, tak jak murami. Także jakiś plan jest. Na horyzoncie pojawił się Mali Stone, czyli mały Ston. Patrzcie. Czy tak jak mówiłem, po prostu ten cały półwysep jest przedzielony tym murem. O co chodzi z tym Malim Stonem, czy małym Stonem? Dlaczego był Ston i mały Ston? Chodzi o to, że jak Republika Dubrownicka przejęła Ston, wykupiła i zaczęła go fortyfikować, to utworzyli po drugiej stronie port, bo tutaj jest chyba dogodne wyjście w morze, no bo musieli tą solankę, tą sól stąd gdzieś eksportować. Tak jak mówiłem, 1/3 dochodów czy PKB wtedy tego Stona to była właśnie sprzedaż soli od czasów praktycznie rzymskich. Tutaj tą sól sprzedawano i do dziś dzień są takie same solanki. Także no, musiał być port, tam też powstała twierdza, połączono ją murami, no i broniono się tutaj przed najazdami Turków. Po długiej wspinaczce i wędrówce po murach w końcu dotarliśmy do celu. Mali Ston jest oddalony o około 1 km od Stonu. Leży nad zatoką Malostonski Zaliew. Założone w 1335 roku jako część Republiki Dubrownickiej, było miastem obronnym. Mali Ston został zaprojektowany, aby chronić potężną republikę. Miał imponujący układ murów i wież. Najbardziej charakterystycznym punktem jest twierdza Koruna, która wznosi się nad miastem i jest widoczna z dużej odległości. Budowę twierdzy rozpoczęto w roku 1347. Miała ona 5 wież. Mali Ston to rodzaj miejscowości gastronomicznej, znany z małż i dużych płaskich ostrych, które obficie występują w wąskim kanale oddzielającym półwysep od lądu. Miejscowe rodziny łowiły je od czasów rzymskich. Tutejszy port został zbudowany na wzór portu w Dubrowniku. Zeszliśmy z murów, także przygoda zakończona cało. Jesteśmy teraz u podnóży tej twierdzy w Mali Stonie. W Mali Stone. Nie da się tam niestety wejść, jest zagrodzone, ale też kawał zamku. Także gdzieś tutaj schodzimy z tych murów. Tak jak wspominałem wcześniej, no to dalej robi wrażenie, no mówmy się, no mamy chiński mur w Chorwacji, ale po tym XV-XVI wieku to już stopniowo traciło na znaczeniu i dlatego po prostu twierdza już nie spełniała swojej roli i zaczęto ten kamień pozyskiwać. Nawet ludzie go odkupywali, żeby budować swoje domostwa. Ja się założę, że dużo tych kamieniczek, które były w Stonie, były zrobione właśnie z murów stąd. Ale to, o czym właśnie tak sobie pomyślałem, jak ten eksport tej soli, jak to musiało być bardzo dochodowym interesem, że no to było praktycznie jak złoto dla nich, prawda? Taką miało wartość, że sfinansowali taką inwestycję, czyli rozbudowę tej twierdzy, żeby strzec się przed Turkami, przed najazdami wrogów, no i chronić tą sól, no to po prostu była żyła złota.
Także mega, mega fajna wycieczka. Ten Mali Ston jest ciut mniejszy od Stona, ale chyba tam będzie mniej ludzi. I ponoć właśnie słynie z tych ostryg i małż, które tutaj łowią. I ponoć te ostrygi tutaj są niesamowite. Nie wiem, czy będziemy mieć czas, żeby skosztować, ale to tylko tak a propos jakiegoś odcinka z TripAdvisora, że jak chcecie dobre owoce morza, to Mali Ston. Hejka! Jesteśmy już w miejscowości Mały Ston. I schodziliśmy i w ogóle zeszliśmy już z tych ruin. I jesteśmy... Dokładnie nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ale siedzimy na schodach. Klara, Ola, któraś z was chciałaby coś powiedzieć? Chyba tak. Izy na tym filmiku nie ma. Tak, na kilku filmikach jej nie było. No bo została i nie szła z nami po schodach stromych. Okej, a więc teraz się żegnamy. To była nasza ostatnia część filmiku, a więc pa! Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa! Mury Stonu zdobyte. Nasi dzielni wędrowcy tutaj wszyscy obecni. Dzieci wspaniale dały rady. I nagrywałyśmy filmiki. I nagrywały filmiki na swoje kanały YouTube. Super. Jak podobało wam się przejście po murach? Fajnie było. Była męcząca wycieczka. No. Najważniejsze, że daliśmy radę, bo było trochę przejścia. Dronem polatane, także będą fajne ujęcia. No cóż, szybko się żegnamy. Trzymajcie się, dzięki bardzo za ten odcinek i do zobaczenia wkrótce. Dalej nadajemy z Chorwacji. Pa!